Nie znam za dobrze tureckiego, nawet w ogóle, ale czy ten napis oznacza, że to targowisko zostało otwarte w XVI wieku, w 1565? Zdrawejte, w kolejnym odcinku na Kajmy są. Dzisiaj opowiemy Wam o tym, gdzie Polacy mieszkający w Bułgarii i Bułgarzy mieszkający w południowo-wschodniej Bułgarii robią najtańsze możliwe zakupy. Chodzi oczywiście o miejscowość po bułgarsku Odrin, po polsku polska wersja i też turecka Edirne, czyli najbliższa miejscowość turecka od granicy z Bułgarią. Turcja to jest też dla nas zawsze pyszne jedzenie. Tym razem bułeczki kukurydziane z jakimiś bakaliami w środku. Mega pyszne, mega słodkie jak drożdżóweczka. A kosztują jedynie złote 80 zł. Oczywiście Turcja to też słodycze. Mamy pakiet 3 za 22-3 zł. Takie chałwy 3. To tanio czy drogo? Nie wiem, ocencie sami. Są w smaku pistacji. Kupywać taką czapkę za 9 zł? Turcja to też chemia. Na przykład mamy Bank za 9 zł. No, nawet nie 9 zł. Takie 8 zł bardziej. W Polsce chyba 15, nie? Albo nawet więcej. A za 12 zł, proszę bardzo, płyn do prania. 12 zł. Paczka podpasek z organicznej bawełny, niecałe 3 zł. To jest takie mydełko z wbudowaną pseudogąbeczką i ono jest z oślego mleka. Ciekawe. Co sądzicie na przykład o takich mydełkach? Różane albo jakieś cytrynowe? Takie cudawianki. Czy są te baklawy, ale nie ma. Mega fajna miejscówka, super baklawy, piękne są. Zobaczymy, czy dobre. Ale pani mówi po bułgarsku. Więc polecam miejscówkę. Tu właśnie na tym rogu można kupić jówkę. Tam jest ten sklep z baklawami. No i właśnie cała obsługa mówi po bułgarsku, także super. Naprawdę super, że można po bułgarsku się z nimi dogadać. Teraz proszę bardzo, herbatka Atom Chai. Ona ma takie korzenne smaki albo granatowe. Ja najbardziej lubię tą granatową. Teraz sobie wezmę dla siebie może jakiś inny rodzaj. Chodź sąsiad. Wyszliśmy z takiego sklepu z bakaliami, skąd nas zgonili z kamerą, nie pozwalają nagrywać. Nie wiem czemu, nigdzie na drzwiach nie widziałem takiego napisu. Ale ogółem nakupiliśmy tyle bakaliów, chociaż tu są też rzeczy z apteki, mniejsza o to. Cały plecak mam w bakaliach. Ale nie tylko bakalie, bo jeszcze ryże, Tak. makarony, nie, kasza, ryż. Tak, bakalie, Strączki, ryże, strączkowe rzeczy, kasze, tak. 150 zł? 150 zł. 1500 lir, 150 zł. I no, czuję na rękach i na plecach, że tych kilogramów troszkę jest. Jest to znacznie taniej niż w Bułgarii, ale nie pamiętam cen bakali w Polsce. To teraz opowiemy Wam o tych produktach, których nie mogliśmy nagrywać, no bo wyprosili Jarka z kamerą z tego sklepu. Znaczy no, kazali schować kamerę po prostu. I tak, na przykład można kupić w Turcji przyprawy. A co to za przyprawy? Na przykład papryka ostra albo curry. Na przykład takie ceny takiego curry to jest 10 zł za kilogram. No więc zwróćcie uwagę, że przyprawy są bardzo tanie. Przyprawy bardzo się opłaca kupować w Turcji. Takie mieszanki bym powiedziała, że są w podobnych cenach co w Polsce, bo przykładowo około 34-33 zł za taką mieszankę różnych bakali i suszonych owoców, więc tutaj chyba podobnie jak w Polsce, jeśli chodzi o ceny bakali. Orzechy włoskie przykładowo 36 zł za kilo. Słyszałam, że w Polsce można podobnie kupić. Chinese. Ale już ryż jest za 5 zł za kilogram, niecałe 5 zł i to jest bardzo dobry ryż, ponieważ Turcja ma świetny ryż, także ryż polecamy z Turcji. Nawet Jutka lubi ryż. I kiedy wchodzimy właśnie w takie rzeczy jak kaszę, na przykład kasza bulgur za 2 zł za kilogram, no to właśnie robi się taniej. Więc kaszę, ryżem, makarony też się bardzo opłaca w Turcji.
I strączki. Strączki też są dosyć tanie. Tutaj mamy na przykład, Kermizi Mercimek. czyli soczelicę czerwoną. I ona już kosztuje około 4 zł za kilogram, więc też jest bardzo dobra cena. I tak w sumie tu jeszcze z ciekawszych rzeczy. Daktyle, kocham. Te polskie, rozpływające się w cukru, nie mają nic wspólnego z tymi. Te są mięsiste, pyszne, słodkie, ale nie za słodkie i kosztują no 35 zeta za kilo. Ale i tak lubię i sobie tak dziennie 1 do 4 przekąszę. 1 do 4, no. Co tu jeszcze jest z ciekawszych rzeczy? Śliwka suszona. Śliwka suszona była po 17 zł za kilo. Nie wiem, ile kosztuje w Polsce śliwka suszona. A groszek pysiowy? To nie jest, to jest ciecierzyca. No właśnie. Co? 6 dyszek, czyli 6 zł za kilo. No i oczywiście popcorn, mój ukochany popcorn. Kilogram kukurydzy takiej popcornowej, z której można zrobić popcorn, już kupicie za 3 zł. Niecałe. Także bardzo najtańsza chyba wersja przekąski, jaka istnieje. Parę ziarenek na olej i mamy popcorn domowy. Bardzo tani. Tak, w tym sklepie z rzeczami na wagę jeszcze dorwaliśmy pastę ze chleba świętojańskiego. Tak, pasta ze świętojańskiego chleba, przynajmniej tak to tłumaczy translator internetowy w Google. I faktycznie to się nazywa coś tam? Karop. Karop. I to jest jako taki zdrowy zamiennik cukru lub kakao. Czyli w sumie tego i tego, bo to ma taki podpalany smak, ale jest bardzo słodkie. I chcemy przetestować to w ciasteczkach, żeby zrobić ciasteczka bez cukru właśnie z tą masą, nie? I taki słoik ile nas kosztował? Ile Właśnie on był tani, on kosztował chyba 8 zł, No, a to było z 600 ml, 700 ml, jakoś tak, także mega taniuwa. warto. Tak. Misja portfel wykonana, taki portfel około 13-14 zł, 150 lira. Zgadnij firmę. Potencjalnie też bardzo lubię takie dezynfekujące odświeżacze do rąk w sprayu. To ma zapachy mandarynki, jakiegoś iglastego lasu, tu widzę jakaś chyba lawendę, coś takiego. Idziemy na jakieś jedzonko, ale tutaj oczywiście jak zawsze bezdomne pieski. Niestety. Taka rzeczywistość. No i śmieci. Taka rzeczywistość. Teraz idziemy jeść. Takie pyszności. Lahmacuni, sałaty i turecki czaj. 2 osoby najadły się za około 60 zł. Jak świnie. No nie jak świnie. No w sumie tak, najedliśmy się. Mocno. Czy tak, czy tak. Chyba pod prąd ronda podjechałeś. A tam. I my w prawo. Do miasta z powrotem. Do Bima i do A101. Rondo 3-pasowe albo nie wiadomo ile pasowe, na którym nie ma pasów. Więc trzeba się wciskać. Ale na szczęście Jarek jest już świetnym kierowcą w Turcji i wie jak tu jeździć. Nie, Jarek? Nie, przestań. Po Stambule w godzinach szczytu, po 24 godzinach jazdy się poruszałem. No to jest pikuś. Pan Pikuś. Makarony między złoty 30 a 5, już takie najdroższe, ale od złoty 30 się zaczynają. Oczywiście wszystko z mąki durum. Polecam również ciasteczka kek. Oczywiście jest to cukier, więc nie kupujemy teraz, ale są tutaj po około złoty 20. Tu są tańsze brownie. Te ciasteczka mają z reguły dosyć dobre ogólnie. Turcy w ogóle mają dobre słodycze. Taka oto herbatka 500 gram za 9 zł. Na przykład przeciery pomidorowe ogromne za 5 zł. W ramach zakończenia ja przeproszę, ale ja mieszkam w Bułgarii, jest luz i sobie spałem jeszcze przed chwilą i moje włosy tak. Wpadajcie na nasz następny odcinek Dlaczego mieszkamy w Bułgarii, o plusach mieszkania w Bułgarii. W ostatnim wyszedł nam trochę roast Bułgarów, niezamierzony. Czemu niezamierzony? No niezamierzony. Chyba ty. Więc dla równowagi, dla przeciwwagi, dlatego żeby było bardziej realistycznie, powiemy też o plusach mieszkania w Bułgarii. Także zapraszamy. Ciao!